Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 15 dzień listopada 2022 roku. Imieniny obchodzą Leopoldyna i Przybigniew. W Gdańsku mamy 7 stopni Celsjusza, przejściowo opady, blok BTC numer 76 32,56, cena KNG 4,02 USDT, cena cash 320 KANG, co oznacza, że jeden udział jest wart około 6 000 złotych, a to znowuż oznacza, że KANGA na dzisiaj, na tą godzinę jest wyceniana na 146 milionów złotych, to jest kwadrans z KANGą numer 123. Moi drodzy, koniecznie dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, bo jak widzicie, testujemy nowe studio i nowy sprzęt. Pozdrawiamy się stamtąd, skąd się oglądamy. Czołem, Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, dlaczego w kosmosie nie ma dobrych imprez? Bo nie ma powietrza? Bo nie ma dobrej atmosfery. Pięknie. Dobrze. Łukasz, co dzieje się w świecie Bitcoina i Ethereum? Słuchaj, może nie rozmawiajmy dużo na temat analizy, bo w tej chwili robienie jakiejkolwiek analizy to jest takie naprawdę wróżenie z fusów. Jedno można powiedzieć, że mamy zdecydowane spadki i przyłączyłbym się do grona tych wszystkich, którzy mówią o tym, to jest idealny czas na zakupy. Dlaczego? Bo wszyscy mówią, że będzie krwawo, będzie źle, trzeba chronić swój kapitał i wychodzić z bitcoinów, więc trzeba je kupować, bo to jest ten najlepszy moment. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna w żadnym wypadku, natomiast zdecydowanie uważam, że rację mają ci, którzy mówią, zbliża się albo już jest ten moment, w którym warto kupować, bo to, czy zejdziemy do 15, czy zejdziemy do 13, to już nie jest tak bardzo istotne, bo może się okazać, że czekając na te 13, Bitcoin podskoczy do 18, 19, 20 i co wtedy, nie? No, może tak być. Z drugiej strony pewnie będziemy dzisiaj o tym trochę więcej mówić. Mamy w tej chwili rekordowy wypływ bitcoinów i innych kryptowalut, ale w szczególności bitcoinów z giełd, a to oznacza, że jest mniej bitcoinów do kupienia. Tak, zdecydowanie. Tak. Będziemy, myślę, jeszcze o tym rozmawiać, ale muszę ci powiedzieć, że jednym z takich tematów, który mnie najbardziej w tej chwili tak fascynuje, to jest temat tego posiedzenia Fedu, które miało miejsce chyba 2 tygodnie temu. W końcu miałem trochę czasu pośledzić ten temat, poczytać artykuły, poanalizować samemu, ale też posłuchać znacznie mądrzejszych ode mnie, szczególnie, że makroekonomia to nie jest mój konik, ale czytałem bardzo dużo ciekawych analiz, no i w jednej z nich pojawiła się, a później była powtarzana przez kilku znanych takich analityków rynku, informacja, która mnie trochę zdziwiła. Po pierwsze powiedziano, że efekt stimulusa, czyli to rozdawnictwo pieniędzy do ludzi w Stanach, wywołało bardzo dziwny efekt. Otóż się okazało, że większość tych pieniędzy, które zostały rozdane, nie zostały wydane. I ludzie trzymają je na kontach. I to była bardzo ciekawa informacja. Ludzie w Stanach zachowują się bardzo racjonalnie. To znaczy czuli, że idą złe czasy i nie wydawali. Dlatego ta inflacja w Stanach na początku rosła tak wolno. I ona teraz zaczyna się trochę rozkręcać, ale bardziej zaczyna się rozkręcać, przynajmniej w opinii analityków, nie z powodu wydatków konsumenckich, tylko z powodu tego, że mamy bardzo wysoki wzrost cen oczywiście energii i wzrost związany z opłatami za kredyty. I tutaj się zaczyna ciekawa rzecz. Nie wiadomo, to była rzecz, której nie wiedziałem, że nie wiadomo, jak wyglądała dyskusja na Fedzie, podczas posiedzenia Fedu. Ona spublikowana 3 tygodnie, ten raport z posiedzenia, protokół z posiedzenia, czyli minutki, minutes, on jest publikowany 3 tygodnie po posiedzeniu, więc będziemy go mieli za tydzień, 23 będziemy mieli go opublikowanego i tam będzie można się dowiedzieć, jak wyglądała dyskusja. To będzie bardzo ciekawe, rynek na to czeka, także tutaj informacja do naszych słuchaczy. Słuchajcie, 23 listopada to będzie ważny dzień. Trzeba oglądać, być czujnym, bo na rynku może zacząć się dziać.
No ale zobacz, Łukasz, do tej pory myśleliśmy o tym, że istotna część tych środków, które zostały rozdane w Stanach Zjednoczonych, została właśnie przeznaczona na kryptowaluty. Zgadza się? Tak myśleliśmy. I to chyba nawet jest prawdą. Chociaż skąd mieliśmy tą wiedzę? Z prasy mainstreamowej. Sami analizy nie zrobiliśmy, ale chyba tak to wyglądało. No i od informacji od znajomych. No właśnie. Ale to, co teraz powiedziałeś, jest dość ciekawe. To znaczy, jeżeli ta obecna inflacja wynika z tego, że poszły ceny energii do góry i poszły stopy procentowe do góry, to zobacz, że narzędzie, które miało blokować inflację, właściwie ją wywołuje. Mówię o podwyżce stóp procentowych. Tam jest taka sytuacja, że podczas konferencji prasowej padły sprzeczne odpowiedzi, bo z jednej strony była mowa o tym, że trzeba podnosić stopy procentowe, żeby inflacja spadała i obserwujemy inflację, jak spada, a z drugiej strony było nawet powiedziane podczas konferencji, że efekty podnoszenia stóp procentowych to jest mniej więcej 6 do 9 miesięcy. Także bardzo takie dziwne sygnały. Albo inna bardzo dziwna rzecz, zwykle 10-letnie obligacje są znacznie lepiej oprocentowane niż 3-miesięczne. W tej chwili mamy sytuację odwrotną, a to oznacza, że tego typu sytuacja jest wtedy, gdy mamy recesję. Także dużo bardzo takich dziwnych wskaźników. Jedno jest pewne, dostanie się w kość tym wszystkim krajom rozwijającym się, bo mimo, że ONZ wezwał Stany Zjednoczone do zaprzestania podnoszenia tych stóp procentowych, właśnie ze względu na to, że to bardzo uderza w te kraje rozwijające się. Zresztą nie tylko w kraje rozwijające się, na przykład w Unię Europejską również, no bo Unia Europejska ma straszny problem w tej chwili z pieniądzem, no a takim głównym bankiem centralnym cały czas na świecie pozostają Stany Zjednoczone. No i jak Stany Zjednoczone podnoszą stopy procentowe, no to inne banki centralne też muszą podnieść stopy procentowe i muszą mieć je wyższe niż Stany Zjednoczone, żeby ktokolwiek kupował ich dług. No i efekt jest taki, że jeżeli Stany mają 4%, no to inne kraje, nawet dobrze stojące, muszą mieć jeszcze więcej, a to zaczyna boleć coraz bardziej. No dobra, 23 dzień listopada to będzie jakiś dzień przełomowy. Wszyscy teraz spoglądamy na wszelkie dane ze świata krypto i ze świata tej wielkiej makroekonomii, no bo sami jesteśmy zainteresowani, co takiego zaraz się wydarzy i tutaj już odwołuję się do tego smrodu, który w tej chwili tutaj wszędzie go czuć. Chodzi o sytuację z FTX-em i nie tylko, tak? Właściwie to już nie jest tak, że każdy dzień daje nam jakieś nowe fakty, ale właściwie każda godzina Twitter, no, na samym Twitterze to naprawdę można popcorn jeść. Łukasz, co się dzieje w tej chwili i czy to nie jest ostateczny upadek idei giełd scentralizowanych? Może zacznijmy od tego takiego krótkiego apelu. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z Was posiada w tej chwili zainstalowaną aplikację FTX na swoim telefonie, to powinien ją natychmiast odinstalować bez otwierania jej. Nie wchodźcie na stronę FTX-a i w żadnym wypadku nie logujcie się na tą stronę, ani nie otwierajcie, nie wiem, MetaMaska czy czegokolwiek innego, ponieważ strony FTX-a zostały totalnie zhakowane i zawirusowane. Tam dostał się jakiś malware, nikt nie wie jak to się stało i w ogóle nie dość, że FTX-a zhakowano na ponad 600 milionów, no to zaraz ci powiem, kto to ukradł, chyba że ty już wiesz. Z chęcią usłyszę. Tak. Wiem, że Kraken odkrył, kto to ukradł i dla mnie bardzo zastanawiające jest to, że ten haker, który potrafił wejść, zhakować i cokolwiek zrobić i zainfekować, to wpadł w ten sposób, że Kraken go wykrył. A kto to był, powiedz? No to był wewnętrzny pracownik FTX, tak twierdzi człowiek od bezpieczeństwa Krakena, zaraz sobie przypomnę jego nazwisko, on opublikował tę informację na Twitterze. I w ogóle skąd oni to wiedzą? Dlatego, że ten człowiek rzekomo wysłał te środki na swoje konto na Krakenie, które jest objęte KYC. Można pomyśleć o czymś innym, że jakiś haker ukradł, ale nie chciał tak naprawdę tych pieniędzy wziąć dla siebie i wysłał je na czyjeś konto. I to by było przebiegłe. Teraz tak sobie pomyślałem, to by było bardzo, bardzo przebiegłe i to by oznaczało, że aktorów na tej scenie mamy znacznie więcej. A Łukasz, jeszcze jedno pytanie. Tutaj pojawiła się taka wątpliwość od Mata F, z czego wynika tak długi czas oczekiwania na wypłatę bitcoina z Kangi, 48 godzin. Czekam trochę, to niepokojące. Nie wiem, dlaczego 48 godzin. Proszę, żebyś napisał na support, bo
nie mamy aż takich opóźnień. Niektóre wypłaty mogą mieć opóźnienie rzędu godzinę, 2, no ale 48 godzin to zdecydowanie za dużo i proszę, żebyś napisał do supportu, na pewno zajmiemy się tym błyskawicznie. Tak jest i pytanie takie z tych klasycznych, czy mamy jakiekolwiek opóźnienia, jeżeli chodzi o wypłaty krypto? Z tego, co mi wiadomo, we wszystkich modułach nie. Natomiast faktem jest, że mamy, jak wszystkie giełdy w tej chwili, bardzo dużo wypłat i czasami trzeba trochę dłużej poczekać, ale realizujemy wszystko na bieżąco. Tak jest. Co tak długo nic nie było, napisał Rudnia 8, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi tutaj, dobra, to wrócimy zaraz do tego komentarza, muszę go tylko zrozumieć. No to wracamy do tego FTX-a. Może pogadajmy o tej rzekomej kradzieży. Faktycznie $600 milionów zostało wypłacone. Człowiek od bezpieczeństwa na swoim Twitterze, ten z Krakena, napisał, że zablokowali te środki, że one wpłynęły na środki jednego z użytkowników, powszechnie znanego, jest to jakiś wewnętrzny pracownik FTX-a. Nazwiska nie podał, powiedział, że to jest ktoś chyba z FTX-a. Jak to w ogóle interpretować? I to w kontekście, dobra, nie wrzucam nowego tematu, ale zaraz pogadamy o Crypto.com, no nie? Co o tym myślisz? No, ciężko mi wiedzieć. To znaczy, albo ktoś był bardzo, bardzo nieogarnięty, no ale jeżeli potrafił dokonać jakiegoś haku, a nie sądzę, żeby to było tak proste, że na jakimś dysku sieciowym, firmowym leżały klucze prywatne, tylko to na pewno jest dużo bardziej skomplikowane, no to musiał mieć jakąś wiedzę i być w miarę inteligentny, a z drugiej strony przesłanie tych środków na konto Krakena, sądzę, że to raczej chyba bym stawiał jednak na to, że to ktoś go wystawił po prostu. No właśnie, no jeżeli ktoś kradnie $600 milionów, to i umie to zrobić, to raczej nie wysyła na inną scentralizowaną giełdę tych środków, tak bym Więc myślę sobie, że tutaj być może dochodzi do jakichś rozgrywek, tak. No bo teraz każdemu będzie próbował udowodnić, no właśnie, inny, nie? Co udowodnić. Wiemy o tym, że FTX zgłosił już postępowanie upadłościowe. Wiemy o tym, że Bankman nie został do tej pory, czyli prezes FTX-a, założyciel, nie został do tej pory zatrzymany. Jest tylko przesłuchiwany na Bahamach. I pod obserwacją. Pod obserwacją. Natomiast również z prasy kolorowej możemy się dowiedzieć, że wielu uczestników tego całego postępowania i pani prezes Alameda, czyli funduszu związanego z FTX. Caroline. Tak, ale pani Caroline. Wszyscy, nie tylko oni zresztą, czekają w blokach startowych, żeby udać się do Dubaju. No bo Zjednoczone Emiraty Arabskie nie mają umowy o ekstradycji, jeżeli chodzi o umowę pomiędzy Emiratami a Stanami Zjednoczonymi. Trochę takiego smaku, może słowo smak nie jest strzałem w dziesiątkę, ale pieprzu, powiedzmy, w tej całej dyskusji dodaje fakt, że Bankman był bardzo mocnym entuzjastą pewnej grupy politycznej w Stanach Zjednoczonych. Tak, no oczywiście. Generalnie tam występują pewne koneksje rodzinne związane z politykami w Stanach Zjednoczonych i stąd można w ogóle wnioskować, dlaczego do tej pory nie zostali aresztowani. Takie są podejrzenia. No, może nie wchodźmy w to za głęboko, bo to są już czyste spekulacje, natomiast faktem jest, że raczej sprzyjał temu skrzydłu demokratycznemu i bardzo duże kwoty przeznaczał na kampanię wyborczą. Podobno podczas tych midterm, podczas aktualnych, taką informację mieliśmy, przed chwilką dostaliśmy. Tak. Także już było pół na pół, ale wcześniej zdecydowanie bardziej wspierał to skrzydło demokratyczne. No, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, no to chyba był jednym z czołowych donatorów, jeżeli chodzi o kampanię Bidena, tak? I to jakoś tam o tym świadczy. A mówię też o tym dlatego, że przecież FTX uchodził za tą giełdę, która była regulowana, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj rano przeczytałem komunikat o tym, że cypryjski regulator wezwał jedną ze 150 spółek FTX-a do tego, żeby ten na miesiąc zaprzestał swojej działalności na terenie Cypru do momentu naprawy sytuacji. A przypomnijmy, że w Europie mamy paszportyzację. To znaczy, jeżeli jakieś państwo z Unii Europejskiej przyznaje nam na przykład licencję na obrót krypto,
to możemy chwalić się tym, że jesteśmy w całej... Czy krypto jest tym objęte? To tutaj ten przepis, jeżeli chodzi o działalność giełdy kryptowalutowej, tak dlatego Zonda działa na przykład w Polsce, pomimo tego, że nie jest zarejestrowana w Polsce. Tak czy inaczej, zwracam uwagę na to, że mówimy o biznesie, który był wybitnie uregulowany i może warto tworzyć znowu dyskusję o tym, czy regulacje w ogóle cokolwiek oznaczają. Druga największa giełda na świecie, regulowana, wspierająca polityków. Teoretycznie do Bankmana bardzo wiele osób miało żal, w tym podobno CZ, że ten lobbował za drastyczną zmianą przepisów dotyczącą DeFi'ów, DAO i tak dalej, niekorzystną dla jak gdyby świata, do tego podejścia wolnościowego. Niektórzy mówią, że CZ po prostu się na nim zemścił za to, bo to też te przepisy miały dowalić Binance'owi. Co w ogóle sądzisz o kwestii regulacji? Zaraz jeszcze raz wrócę do pytania, czy w ogóle jest miejsce w tym świecie na giełdy scentralizowane, a nie zdecentralizowane? Generalnie uważam, że regulacje pewne, drobne, faktycznie mogą być pożyteczne, ale naprawdę w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie. Niemniej pokusa do tego, żeby rozszerzać te regulacje i robić je coraz bardziej skomplikowanymi jest, dlatego jakbym miał wybrać co wolę regulacje czy bez regulacji, to powiedziałbym, że bez regulacji, bo wtedy po prostu nie ma tej pokusy. Bo generalnie jak pojawiają się regulacje, to pojawia się pokusa do tego, żeby tymi regulacjami zlikwidować po prostu wolny rynek. Jeżeli mamy wolny rynek i mamy bardzo dużo graczy na rynku, oni muszą ze sobą konkurować, kilkoro z nich zawsze wybija się troszeczkę ponadprzeciętne, no i w tym momencie nagle im po prostu zaczynają przeszkadzać ci mali, którzy cały czas mogą łatwo wchodzić na rynek i podgryzać ich, zmuszając do ciągłej czujności, do ciągłego takiego bycia aktywnym, a pamiętajmy, że duża organizacja, żeby była taka aktywna, żeby była dynamiczna, żeby była rozwojowa, taka nowoczesna, to coraz więcej energii wymaga. A jak jest się małą organizacją, to bycie nowoczesnym, zwinnym i takim szybko reagującym jest proste. Więc tym dużym graczom coraz trudniej jest chronić się przed tymi małymi i to ci duzi gracze, zyskując pieniądze i taką przewagę, zaczynają lobbować za tym, żeby wprowadzać regulacje. Bo te regulacje spowodują, że im co prawda też będzie trochę trudniej, ale mniej więcej można powiedzieć, że koszt spełnienia regulacji jest liniowy. To znaczy nie zależy od wielkości organizacji. Czy jesteśmy mali, czy jesteśmy duzi, wprowadzenie czy spełnienie regulacji, wymogów jakiegoś regulatora kosztuje nas tyle samo. Tak. O ile dużego gracza wydanie na przykład 10 milionów na wypełnienie tych warunków regulacyjnych nie jest problemem, o tyle dla takiego małego startupu, który jest w garażu, no to wydanie 10 milionów jest praktycznie killerem i uniemożliwia, to jest taka bariera nie do pokonania, nie da się jej pokonać, nie wejdzie on na rynek, nie spowoduje bycia po prostu konkurencyjnym tego rynku. No, powiedzmy sobie jeszcze, duży gracz dysponuje pewnym nielegalnym narzędziem, z którego jak widzimy FTX chętnie korzystał, mianowicie może sobie sięgnąć po środki użytkowników, żeby sfinansować te wymogi regulacyjne z tym związane. No to tutaj możemy przez chwilkę porozmawiać jeszcze na przykład o tym, co spowoduje upadek FTX-a. Tak. Ja tutaj z wielkim zaskoczeniem odkryłem, w jak wiele projektów Alameda, powiązana spółka, uzależniona od FTX-a, widzicie teraz, w ile projektów inwestowała. A to oznacza, że posiada aktywa tych projektów w postaci tokenów czy udziałów i w tej chwili będzie następował, co zresztą widzimy bardzo, bardzo dobrze, będzie po prostu następowała wyprzedaż tych aktywów, żeby zaspokoić wierzycieli, żeby wypłacić im pieniądze. Solanie już się dostało, ApeCoinowi się dostało, poniekąd można powiedzieć, że dostało się innym projektom, niekoniecznie w których była zaangażowana Alameda, bo jeden z takich dużych venture capital, który Multicoin, tak się nazywa, on publicznie przyznał, 10% aktywów miał na FTX-ie. W związku z czym jednym z poszkodowanych stał się Algorand,
którego jednym z głównych inwestorów był właśnie Multicoin. Także tutaj taki łańcuszek faktycznie występuje, chociaż on jest nie aż tak silny jak w przypadku na przykład Solany, która oberwała naprawdę bardzo mocno. Czy da radę się podnieść, zobaczymy. Na razie szef projektu mówi, mamy pieniądze na 36 miesięcy działania, więc całkiem długo, ale no czy tak 36 miesięcy, jeżeli naprawdę ma pieniądze na tyle czasu, no to jest strasznie dużo w świecie krypto. Tak, no dwie hossy. Tak, dwie hossy i 8 bez, także tyle. Dobra, ale na przykład jednym z wielkich wygranych jest Trust Wallet, no bo ludzie szukają miejsca, gdzie mogą wypłacić pieniądze, no to wypłacają na Trust Wallet na przykład, nie? Zaufali temu, 100% zyskał w ciągu ostatnich 7 dni, więc są też wygrani. Ja bym powiedział więcej, możemy się zaraz zastanowić, czy te wydarzenia, które w tej chwili mają miejsce i które będą miały miejsce, bo chyba nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby przewidzieć, że zaraz będą kolejne upadki. Czy Kanga na tym skorzysta, czy straci. Ale pogadajmy jeszcze o tych upadkach, których być może możemy się spodziewać, chociaż nie życzymy ich. Właśnie, bo nie chciałbym być teraz takim złym prorokiem, ale co się dzieje z Crypto.com? Dobrze, Crypto.com, bardzo ciekawy temat. Chciałbym tylko poprosić wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby zasubskrybowali i żeby kliknęli w dzwoneczek, to zwiększa nasze zasięgi. Chcemy być jak najbardziej powszechni, chcemy być obecni w każdym domu w Polsce i nie tylko, więc pomóżcie nam w tym, chcemy zwiększać nasze zasięgi. A teraz wracam do Crypto.com. No może nadajmy pewnego kontekstu. Pewnego kontekstu. Otóż na fali tego upadku FTX-a Binance mówił, hej, słuchajcie, musimy zrobić proof of reserve, pokazywać, że jesteśmy wypłacalni, oczywiście, i Binance opublikował swoją listę rezerw, bardzo imponującą. Nie ma co tutaj ukrywać. To się nazywa jak? To się nazywa, to jest nowa w ogóle instytucja. Proof of Reserve. Tak Proof of Reserve, tak. No. Okej. No łącznie pokazali około 70 miliardów dolarów, że mają. I teraz ja zadałbym takie pytanie. Która waluta powinna być dominująca, albo czego byś się spodziewał, że ma najwięcej pod kątem wartości Binance, albo w ogóle giełda kryptowalut? Giełda krypto. Spodziewam się, że tą dominującą walutą, po prostu bym spojrzał na kapitalizację, na CoinMarketCap i bym zobaczył na tą listę i bym powiedział, że skoro Bitcoin jest pierwszy, Bitcoin jest królem wszystkich kryptowalut, no to powinno być to na poziomie 40-50%. Taka jest moja intuicja. No zaraz się cię zapytam, jak to wygląda na Kandze. Okej. Natomiast ja mogę powiedzieć, że ja spodziewałbym się, że po prostu pierwszą walutą będzie Bitcoin. Tak. Że Bitcoin będzie tą pierwszą walutą, bo na Bitcoinach są największe obroty, mamy największy ruch, więc Bitcoin powinien być pierwszy. Na pewno nie powinna to być, albo inaczej zapytam ciebie, powiedz, a co nie powinno być pierwsze? No, patrząc, weźmy Alamiden, to nie jest oczywiście giełda krypto, ale wiemy o tym, że tam doszło do dość takiej kuriozalnej sytuacji, że istotną część dominującą w ich bilansie był token FTT. Co nie jest zdrowe. No, ja bym powiedział, że gdybyśmy na przykład spojrzeli na Kangę i powiedzieli teraz, że nasz główny portfel, czy nasz balans i tak dalej, to token KNG, no to by nie świadczyło dobrze o naszej kondycji. Mam nadzieję, że teraz powiesz, że jest... Tak albo jest. Na przykład, jakbyśmy powiedzieli, że głównym naszym aktywem jest Omega złotówka. No tak, ale tutaj mamy, kolega Tomek pisze, że zaraz będziesz mówił o Shibie, a przecież to są tokeny klientów. No właśnie, muszę powiedzieć, że tak, to są tokeny klientów, natomiast zastanawiające jest to, że 33% z tych 70 miliardów dolarów to jest stablecoin Binance'a, BUSD. Co gorsza, drugim pod względem wielkości aktywem jest kolejny stablecoin USDT, 22%. Bitcoin
jest na 4. miejscu i to jest jedynie 9%. Jest jeszcze ETH 10% i BNB aż 8%. Reszta, to jest tam chyba 13%, to są wszystkie pozostałe tokeny. Także no widzimy, że jest to dosyć taka dziwna układanka. 70 miliardów, z czego większość to BUSD, dla mnie to jest naprawdę wątpliwe i teraz muszę powiedzieć, że czytałem takiego tweeta, Plan B pisał, bardzo ciekawe spostrzeżenie miał i ja się do niego przychylam. Jak wypłacamy z giełdy, nie wypłacajmy USDT, nie wypłacajmy USDC, nie wypłacajmy BUSD, wypłacajmy Bitcoina. No tak. Po prostu, wypłacajmy Bitcoina. No i teraz mamy Crypto.com, które jako drugie ogłosiło swojego pora. Tak. Swojego pora. Wiesz, jaka była, czy nie? Pamiętasz sumę łączną? Nie. Ale wiem, że to znaczy była tam o rząd wielkości mniejsza chyba, tak? No 70 miliardów ma Binance, to Crypto.com. Coś poniżej 10. 2,5. 2,5 miliarda dolarów. 2,5 miliarda dolarów. Ale tutaj muszę powiedzieć, że jak usłyszałem pierwszą pozycję, mówię, zdrowa giełda, 33% Bitcoin. Okay. Niestety drugie miejsce to Shiba Inu, 20%, SHIB 20%, 16% ETH i stablecoiny już tam 5-4% kolejne USDT, USDC, więc całkiem to mi się wydawało, ten SHIB mi jedynie tutaj tak zgrzyta, ale słuchajcie, teraz możemy sobie mówić, no tak, pokazali, nawet hot wallety czy cold wallety pokazali, ale fajnie. No tak, tylko co się wydarzyło? No właśnie, na przykład 320 000 ETH opuściło Crypto.com i poleciało na Gate.io, po czym Gate.io opublikowało swoje wyniki. No właśnie, bo to jest tak, że Crypto.com pokazało swojego pora, czyli zrobiło zdjęcie swojego majątku, tak to nazwijmy, czy tam majątku użytkowników, po czym wychodzi 600 milionów, bo tyle były warte to Ethereum, tak, na moment zrobienia tego transferu. 600 milionów i czy wiesz, jak się wytłumaczył kolega marszałek, czyli prezes Crypto.com? No powiedział, że to były środki Gate.io i po prostu Gate.io to wypłaciło. To było... No bo tak, bo to byłoby wtedy okej. On powiedział nie, on powiedział, że to był pomyłkowy przelew. Że to miało być wysłane gdzieś na jakiegoś tam cold walleta, ale się pomylili i wysłali. I że wezwali Gate.io do zwrotu. Gate.io od razu powiedziało, że zwraca, ale uwaga, nie zwróciło całej kwoty. Chyba 15%, nie pamiętam dokładnie, ale bardzo dużo przelało na inny portfel. I dzisiaj rano jeszcze jak przeglądałem newsy na pudelku, to szczerze mówiąc nie mogłem, jakby wynikało, że nie jest jeszcze ustalone, gdzie oni to wysłali. Ci z Gate.io. Ale takich przelewów jest więcej. Huobi na przykład, z Huobi wyszło bardzo dużo ETH na portfel Binance'a. I to jeszcze było przed ogłoszeniem przez Binance'a pora. Również na OKX-a poszły duże przelewy z Huobi. No, generalnie bardzo, bardzo dziwnie się dzieje. Można by powiedzieć, że te duże giełdy, i ja poniekąd to jestem w stanie zrozumieć. Nie, że uważam, że to jest dobrze, albo że tak powinno być, ale rozumiem mechanizm. Bo jeżeli pojawia się na twoich kontach, którymi ty zarządzasz, tak olbrzymia kwota pieniędzy, to istnieje bardzo silna pokusa, żeby na przykład wykupić reklamę za 700 milionów dolarów. Nie? Tak jak zrobiło Crypto.com. No tak. Wykupiło za 700 milionów reklamę, czy FTX wypłacił olbrzymie kwoty na reklamę. Pytanie, czy on płacił swoimi środkami, czy właśnie środkami klientów. To jest taka wielka pułapka. No ale to jeszcze chciałem ci powiedzieć o jednej pułapce, albo swego rodzaju, chyba że to mi wytłumaczysz. No bo kiedy ja robię POR, znaczy kiedy giełda robi POR, to wcale nie oznacza, że ta giełda nie ma dziury w bilansie. Oczywiście, to jest tylko snapshot. Nie? Tak. Bo pytanie powinno być takie, jeżeli Binance pokazuje, że ma 70 miliardów dolarów w kryptowalucie, już nawet abstrahując od tego, jaka jest struktura tych kryptowalut,
no to powinien jednocześnie powiedzieć, co by się stało, gdyby dzisiaj wszyscy chcieli wypłacić. Czyli jaka byłaby to kwota? Czy to by było dokładnie 70 miliardów, czy być może 140? I na tym uważam, że to, że CZ teraz tutaj, który wie oczywiście o tym, że ma największy skarbiec, mówi o tym, niech wszystkie giełdy teraz pokazują, ile mają tego skarbca, a nie mówi jednocześnie, że tak naprawdę ten test w gruncie rzeczy nie oznacza, czy jest Mańko, czy nie. To jest po prostu trochę dziwne, no nie? Bardzo słusznie, Sławku, zauważyłeś, bo to jest coś, co umyka wielu komentatorom. Co z tego, że mają 70 miliardów, jak nie wiemy, jakie mają zobowiązania? Tak. To jest istotne. A skąd możemy wiedzieć, jakie mają zobowiązania? Bo CZ tak powie. No właśnie, nie ma w tej chwili narzędzi, żeby giełdy sprawdzić. Przedłużmy jeszcze ten odcinek. Wiem, że gadamy pół godziny, ale to jest ważne. A jeszcze najważniejszy news przed nami. Ach, jeszcze 2. Łukasz, czy świat kryptowalut nie zawiódł? Pytam się teraz o... No ja właśnie uważam, że świat kryptowalut nie zawiódł, bo pokazuje, że jest cały czas nieregulowany i tutaj nie mamy jakichś takich sytuacji, że ktoś jest za duży, żeby upaść. Naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo zdrowa rzecz, że nawet duże projekty, tak jak Luna, czy tak jak Celsius, czy tak jak FTX, że duże projekty upadają. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli byśmy mieli regulację, no to byśmy mieli taką sytuację, że wszyscy inni gracze rynku muszą utrzymywać trupa przy życiu, tak jak mamy na przykład z Deutsche Bank, czy prawdopodobnie... z Credit Suisse, tak. Tak, Credit Suisse. Za duży gracz, żeby upaść, nie może upaść, no bo faktem jest, że Deutsche Bank wychodzi i mówi, proszę Państwa, to my ogłosimy upadłość i będziemy mieli... padniemy, no i co wy wtedy zrobicie? A wtedy mówią, ojej, to wtedy wszyscy upadną, no to musimy finansować. No i finansujemy... Czekajcie, bo mamy jakąś awarię, czy to jest telefon? Chyba ten, no nieważne, dobra. Jest jakiś telefon. Nadajemy na żywo, to jest dobre. Więc to, że duże projekty upadają, to moim zdaniem jest dobrze. Technologia nie zawodzi, cały czas działa. Tu nie mamy kryzysu związanego z technologią kryptowalut, tylko co najwyżej mamy kryzys związany z tym, że niektórzy gracze dosyć nieodpowiedzialnie zachowywali się na rynku. Zresztą, no, słuchaj, kto to jest ale SBF? Problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że ci gracze kłamali. No właśnie. I teraz jest pewna analogia. Prezydent Salwadoru powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że to FTX jest przeciwieństwem tego, jaka jest idea Bitcoina. Myślę, że trzeba jasno powiedzieć. Bitcoin jest transparentnym systemem, który nie może być zablokowany, w którym nie może dojść do kłamstwa. Można kogoś okraść oczywiście, dlatego że ktoś jest, powiedzmy, nieuważny, ale nie może dojść do kłamstwa i jakby im dłużej istnieje, tym bardziej jest wolny od manipulacji. FTX jest tak naprawdę systemem, który wykrzywił to wszystko. I ja się z tym zgadzam. W sensie uważam, że... A najgorsze jest teraz to, że regulatorzy, których regulacji nic tutaj nie pomogły. Nic nie pomogły w mojej ocenie, naprawdę nic nie pomogły i... Może nawet zaszkodziły, tak. Bo na rynku amerykańskim mamy bardzo mało giełd. Gdyby na rynku amerykańskim tej giełdy było 10 razy więcej, to nie byłoby takiej... To nie było tak, że jeden FTX jest tak naprawdę, ma tak skumulowany kapitał. Także oni ponoszą za to odpowiedzialność. Mało tego, to ci regulatorzy, ich pradziadowie wymyślili rezerwę cząstkową w normalnych bankach. Gdyby FTX powiedział, no co, my nie musimy mieć wszystkiego, stosujemy to samo, robimy to samo, co robią banki komercyjne na całym świecie, no to mógłby się jakoś z tego wybronić, no nie? Ale właśnie giełdy kryptowalutowe nie mogą stosować rezerw cząstkowych i muszą mieć pełne pokrycie. No ale teraz będziemy świadkami takiej sytuacji, że będzie agresja regulatorów, będzie Binance, który będzie się rozpychał rękoma i nogami, będzie mówił, będziemy wszystkich ratować, no bo sam nie wspomniałeś jeszcze o tym, ale wczoraj o tym gadaliśmy, że CZ chce otworzyć fundusz, tak? I mówi, zgłaszajcie się wszystkie projekty do mnie, którzy macie problemy. Ja na pewno nikomu nie powiem, że wy macie problemy i na pewno nie rozpuszczę plotek i na pewno nie upadniecie z tego. No tak, no, znaczy CZ zaczyna być tutaj takim po prostu papieżem światowych kryptowalut. Muszę ci powiedzieć, że jestem trochę, że jest mi przykro z tego powodu. No i
jak w tym wszystkim odnajduje się Kanga? Kanga, która jest cały czas scentralizowaną giełdą, czyli taką jak FTX, jak Binance, jak Zonda i tak dalej. Czy po pierwsze uważasz, że powinniśmy kiedyś stać się DEX-em? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy dostrzegasz dla nas w tym wszystkim szansę, w tym, co się teraz dzieje? Zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, ile mogę zdradzić. Mogę powiedzieć może tyle, że Kanga ma pomysł, który pojawił się dawno, dawno temu, na to, żeby w pewnym sensie połączyć ideę CEX-u i DEX-u. I faktycznie mówiliśmy już kilka razy o tym, że jedną z naszych ambicji jest po prostu stworzenie dedykowanego blockchaina. Nie mówię o jakiejś rewolucji technologicznej, tylko po prostu wierzymy w to, że blockchain jako idea jest dobra, bo jest transparentna i czasami myślimy, że te blockchainy powinien być jeden blockchain albo kilka blockchainów, ale z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje, to tak nie może być, bo każdy blockchain w końcu się zatka. Każdy ma problem ze skalowalnością, więc w przypadku, gdyby było mało tych blockchainów, to mielibyśmy problem ze skalowalnością, ale tu pojawił się pomysł tych layerów, layer 2, czyli blockchainów, które wykorzystują te duże blockchainy do zabezpieczenia czy zapewnienia bezpieczeństwa, a same są wyspecjalizowane do jakiegoś działania. I tak naszym takim idee fix jest to, żeby stworzyć blockchain, który będzie blockchainem tylko kangowym i tylko z giełdą związanym, czyli do przeprowadzania transakcji giełdowych. Dzięki temu będzie całkowicie transparentny. Wszystkie środki, które będą na tym blockchainie, będą jawne, będzie można sprawdzić, nie wysłuchać od pana CZ, że on ma tyle i tyle w swoim skarbcu, ale będzie po prostu można sprawdzić, ile tych środków jest. Dobra, Łukasz, ponieważ czas nam się zbliży do końca, jaki jest główny komponent skarbca Kangi? Jaka kryptowaluta? Bitcoin. Bitcoin, okej. Możesz zdradzić, jaki to jest procent? Pamiętasz? Jeżeli nie, no to... Jest to, o ile dobrze pamiętam, jest to około 25% mamy w Bitcoinie. Drugą walutą jest, i tutaj już mamy mniej więcej równo, to są stablecoiny i ETH. Dobra. Tutaj jeszcze wybiorę sobie kilka ciężkich pytań w naszą stronę. Ktoś pytał się, kiedy pokażecie wyniki finansowe Adwell, wszyscy są ciekawi, czy przynosi straty, czy jest na zysku. Przypomnijmy, że my działamy w zupełnie innym modelu, ponieważ my działamy w takim modelu, że dzielimy się przychodem każdego dnia z wszystkimi stejkującymi token KNG. To jest bardzo, bardzo ważny element i też może złóżmy tutaj świadectwo, że my jesteśmy biznesem, który jest rentowny, ale chodzi o to, że tak naprawdę jeżeli my zarabiamy każdego dnia środki, to w całości przeznaczamy je na skup tokenów KNG. Nie na to, żeby przelewać je gdzieś tam do jakichś naszych spółek i tam trzymać te środki, tylko w całości codziennie skupujemy wszystkie tokeny KNG. No i właśnie a propos tokena KNG, myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć coś więcej a propos tego planu, który w tej chwili realizujemy, Łukasz, IEO. Tak, czy post IEO, jak wyszło nam w czasie no comment. Tak, planujemy IEO. Mówiliśmy o tym, że całość kwoty, która zostanie uzyskana z tej zbiórki, będzie przeznaczona na skup tokenów. Spodziewamy się kwoty nie mniejszej niż 5 milionów złotych, czy $1 milion. I uważamy, że to będzie dobre, żeby tą kwotę w 100% w sposób jawny, transparentny przeznaczyć na skup tokenu KNG. I ten skup będzie się odbywał przez minimum 100 dni, czyli będzie bardzo silna presja popytowa, dodatkowa, ponad to, co i tak występuje. No dobrze, Sławku, jak zrobić, żeby to post IEO było atrakcyjne, żeby można było... Tak, to pewnie ty zaraz powiesz, a ja powiem o dwóch takich ważnych rzeczach. Po pierwsze, w całości to IEO nie jest przeznaczone na to, żeby zasilić kapitał operacyjny naszej organizacji, tylko jest właśnie przeznaczony po to, żeby skupić token KNG.
nie znam żadnego projektu krypto, który zorganizował IEO po to, żeby zrobić zbiórkę. Być może zrobić skup. Tak, żeby zrobić skup, przepraszam. I druga rzecz, to o czym mówiliśmy, ale może jeszcze raz to wyraźnie powiedzmy, poprzednie rozdanie, mówię o wrześniu ubiegłego roku, kiedy robiliśmy poprzednie IEO, nauczyło nas jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie nie można dopuszczać do tego, że pojawiają się wśród naszych tokenariuszy tak zwane wieloryby. Tak. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę dysponują oni wielką siłą i to, czego byliśmy świadkami, czyli tej dużej zmniejszenia ceny tokena KNG, no to wynikało tak naprawdę z działania jednego z wielorybów. A nawet jeżeli wieloryby się pojawiają, chociaż nadal uważamy, że nie powinni być, to powinni być obarczeni czymś, co nazywamy cliffem i stakingiem. Investingiem. Tak. Przepraszam, jestem zmęczony. Tak, cliff, dużo się dzieje w tej chwili. Cliff, tak. Przypomnijmy, czyli brak dostępu do środków, w które się zakupiło, czyli do swoich tokenów przez jakiś określony czas, a później vesting, czyli systematyczne, ciągłe uwalnianie dzień po dniu tych środków. Nie wszystko naraz. Tak, nie wszystko naraz, ale uwaga, można jeszcze obok tych, powiedzmy, negatywnych narzędzi, chociaż one nie są negatywne, bo są tak naprawdę dobre, ale powiedzmy negatywnych, czyli cliff i vesting, stosować również pewne zachęty. Taką zachętą oczywiście jest nasz POS. Każdy, kto zakłada POS-a i korzysta z autouzupełniania, widzi coś takiego jak 0,3 większej siły każdego dnia. Tak. Dobra. No więc jakie szczegóły a propos tego IEO, które odbędzie się pod koniec tego miesiąca, możemy ujawnić już teraz? No mamy tak naprawdę do ujawnienia przede wszystkim cenę tokenu. Mamy do ujawnienia, jaki będzie vesting i jaki będzie cliff oraz jaka będzie maksymalna kwota dopuszczalnej inwestycji. To są parametry, które mamy teraz do przekazania. Zacznę może od tej maksymalnej kwoty. Chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej akcji, żeby jak najwięcej nowych osób posiadało token KNG, więc naszą kwotą, która jest maksymalną kwotą inwestycji, to jest $2000. Tak, to znaczy, że nie może być kogoś, kto sobie przyjdzie na Kangę tego dnia, kiedy będziemy organizowali tą zbiórkę i żeby mógł sobie kupić, nie wiem, za 100 000. Tak. No, nie będzie takiej możliwości, to jest tylko albo aż, no bo w sumie to jest 10 000 złotych, $2000. Jeśli chodzi o cenę, cena będzie według nas bardzo atrakcyjna, bo postanowiliśmy, że to będzie 50% ceny rynkowej. Tak, ale z którego dnia? Konkretnie z 26 listopada będziemy tą cenę blokowali, czy w okolicach, bo będziemy tutaj reagowali oczywiście, jeżeli będą jakieś nieodpowiednie ruchy, to będziemy tutaj reagowali na to, ale generalnie patrząc na dzisiejszą cenę, to byłyby $2. To jest taki nasz pomysł na to, żeby uczynić tą sprzedaż atrakcyjną, ale uwaga, musimy pamiętać o tym cliffie i o vestingu. Cliff, czyli opóźnienie dostępu do środków, to będzie 365 dni, czyli te kangi będą dostępne dopiero po 1 roku i uwalniane będą przez 100 dni. Czyli przez 100 dni będą te środki wchodziły na nasze konto. Co więcej, i to jest taka pozytywna informacja może, że te środki będą od razu wchodziły na nasz POS. Czyli będą od razu zasilały nasz POS. Jeżeli ktoś chce hodlować token KNG, no to miał od razu zasilonego POS-a i będzie mógł te kangi wykorzystać do tego, żeby pomnażać te kangi. Tak. I od razu też powiedzmy, że jeżeli ktoś jednak chciałby od razu je sprzedawać, to może sobie z tego POS-a wypłacać. Natomiast można przyjąć pewną strategię. Na przykład można POS-a założyć już dzisiaj albo mieć POS-a na przykład tak jak my już od jakiegoś tam czasu i to oznacza, że ten POS już w tej chwili zwiększa swoją siłę. I jak ten vestingowane tokeny będą tam wpadały, to ich udział tak naprawdę w podziale nagrody będzie istotnie większy. Pojawia się pytanie, czy żeby wziąć udział w IEO trzeba będzie mieć KYC? No nie.
Dokładnie. Nie. Zresztą, uwaga, pojawił się, muszę zrobić tą dygresję, oczywiście pojawiły się komentarze, że teraz wszyscy inwestorzy FTX-a będą ujawnieni przed wszelkimi służbami w Stanach i w ogóle na całym świecie, no nie? No tak, także to a propos tak, korzyści z Keca. Czyli przypomnijmy może jeszcze raz tą istotną dzisiejszą wiadomość. IEO, która odbędzie się pod koniec listopada, cena tokena 50% ceny rynkowej, czyli bardzo, bardzo dobra cena. Cliff 365 dni, vesting 100 dni, maksymalna kwota inwestycji $2000. Szczegóły, jak to będzie wyglądało, albo może nawet jeszcze jest jedna ważniejsza informacja. Co zrobimy ze skupionymi tokenami z kwoty, które skupimy z kwoty IO, powiemy na następnych spotkaniach, także pamiętajcie, śledźcie nasze media społecznościowe, bądźcie czujni i dołączcie do następnych naszych audycji. Bo to, co się wydarzy z tymi tokenami, jest istotne w całej tej operacji. Tutaj pojawia się komentarz, że rok czasu czekać na uwolnienie. MZ napisał, to jest szok. No właśnie, bo to jest bardzo ważne, że my nie namawiamy nikogo, kto chce wspierać KNG i razem z nami brać udział w budowaniu i tokena KNG i całej naszej organizacji do tego, żeby spekulował. To znaczy, jeżeli kupujesz token KNG, to po prostu myślisz o tym, że faktycznie przegonimy kiedyś tego Marsa i dolecimy do drogi mlecznej. Już o Księżycu nie mówimy, tak. Ale to jest ważne. No nie ma co, krótkoterminowa spekulacja chyba tutaj nie działa. Ta oferta nie jest skierowana na pewno do tych, którzy liczą na jakiś szybki zarobek razy 100. Nam bardziej chodzi o to, żeby zyskać ludzi, czy pozyskać takie osoby, które wierzą w to, że Kanga będzie się rozwijała i jesteśmy przekonani, że takich osób będzie wystarczająca ilość, żeby nasze IO zamknęło się w bardzo krótkim czasie. Dobra. No i chyba, Łukasz, bo już przedłużyliśmy tutaj naszą dyskusję, pora ogłosić konkurs. Wyniki konkursu, tak. Oczywiście. Może najpierw zacznę od tego, że nagroda, to jest chyba rekordowa nagroda, bo to będzie prawie 50 kank, 48,9. To jest 1000 zł. Prawie 1000 zł, tak. Musimy to ogłaszać, także naprawdę pula rośnie. Przypomnijmy tylko, że im więcej łapek w górę i wszystkich innych rzeczy pod tym odcinkiem, tym ta nagroda jest większa, bo my przyznajemy zawsze 1/10 tych łapek w kangach. Tak. I do tej pory mieliśmy jeszcze taką zasadę, że osoby, które podają, i może przedstawmy jeszcze tą zasadę na kolejny odcinek, trzeba podać dziś albo jutro w komentarzu cenę, która będzie ceną Bitcoina na Kandze w przyszły wtorek o godzinie 9. Do tej pory mówiliśmy, że wygrywa ten, kto jest najbliżej, ale nie może się pomylić o więcej niż $100. Teraz chcemy zmniejszyć to, ale nie dlatego, że nie chcemy się dzielić, bo my przecież kumulujemy nagrody. Do ilu zmniejszamy? Do 25. Do 25, czyli trzeba, jeżeli za tydzień nie padnie cena, która będzie w tym przedziale prawdziwej ceny Bitcoina minus albo plus 25 dolarów, no to wtedy przynosimy tą nagrodę na kolejny tydzień. I uwaga, zwycięzcą jest Ludwik O. Gratulacje. Ludwik O, gratulujemy, fanfarę, zapraszamy tutaj do najbliższego punktu, żeby tą nagrodę odebrać i gratulujemy. Przypominam, piszemy w komentarz w postaci #kwadrans z Kangą i podajemy cyfrę 123, po czym podajemy cenę w dolarach, jaką uważamy, że będzie Bitcoin miał. Sławku, tutaj jedno ważne pytanie od Henio Alpaga pojawiło się. Bardzo bym prosił, żebyś powiedział, z kim rozmawiać w sprawie kantoru w Niemczech? No, najlepiej po prostu napisać na maila kantor@kanga.exchange, to rozwiąże, a jak nie, to po prostu napisz na Telegramie, nawet tym kangowym i szybko się do ciebie odezwiemy. Myślę, że tak będzie też najprościej. Tak, od razu prostuję, nie 123, 124, bo dzisiejszy numer jest 123, a tak. Ma być podany 124. Tak. Czyli kwadrans z Kangą 124 i kwota w dolarach, bez centów. Łukasz, jeszcze kilka komentarzy. A będę mógł sprzedać za rok? Pyta się Marcin Jan, to a propos tokenów KNG. No, za rok plus 100 dni będziesz mógł sprzedać wszystkie swoje tokeny, a za rok każdego dnia 1/100 będziesz dostawał, więc możesz sprzedawać przez 100 dni o 1%. Oczywiście, że tak.
Dobra. Marcin Jan też pyta, czy jak... to może, bo to pytanie pewnie wymaga jeszcze wyjaśnienia. Pod koniec listopada organizujemy zbiórkę, ona będzie robiona na Kandze, bo ktoś się tutaj o to zapytał i no spodziewamy się, że raczej zakończy się szybko i od tego dnia rozpoczynamy liczenie Cliffu Cliffu, tak, i później Vestingu. Dobra, patrzę, w jakich walutach będzie można wejść do IEO, pyta się Darek. Na pewno będzie można wejść w stablecoinach i Bitcoinie i Etherze. Będzie przeliczany po aktualnym kursie w momencie dokonywania zakupu. Dobra, Piotr Strzelecki pyta, z jakiej puli będą brane KNG. To chyba zapraszam do obejrzenia ostatniego odcinka No Comments, bo tam jest to wyjaśnione dość precyzyjnie, ale proszę Łukasz. Może tam nie powiedzieliśmy wprost, skąd weźmiemy te tokeny, które chcemy sprzedać, ale to pojawi się na pewno w następnych naszych audycjach. Dobra, Fider i nie tylko pyta, kiedy dodamy nowe coiny, chociaż 150. Będziemy dodawali coiny systematycznie. Przypomnę, że bardzo dokładnie badamy te projekty, z którymi chcemy współpracować. To mówiliśmy na jednym z poprzednich nagrań, że Kanga nie chce być giełdą, na której są wszystkie coiny. My chcemy dodawać te blockchainy, czy te projekty, z którymi będziemy bardziej związani i już niedługo, myślę, dowiecie się, o jakim projekcie mówimy. Do tej pory wprowadziliśmy na przykład Polygon, z którym jesteśmy w bliskich relacjach. Już wkrótce będzie kolejny, bardzo istotny i taki świeży projekt. Dobra, pojawia się tu jeszcze jedno, przeglądam w tej chwili pytania, żeby nie było, że ktoś pytał o token cash. Odpowiadam, że to, że jeszcze nie rozpoczęliśmy tej procedury wymiany w jedną i w drugą stronę to jest moja wina, po prostu nie miałem, jest tyle rzeczy, które się teraz dzieją, ale obiecuję, że mam nadzieję, że w tym tygodniu już ten temat się zajmiemy. Tak, o to się pytał Zbyszek. Zbyszek, bardzo cię przepraszam i wszystkich tych, którzy na to czekacie. No jeszcze Biblia Inwestora, niech to może będzie ostatnie pytanie. Jaki cel ma skupienie tokenów KNG z rynku? No po prostu wzmocnienie fundamentów naszego tokena. Tak, i zdobycie tokenów KNG z rynku właśnie, a nie z pustego portfela, tylko z rynku i zrobienie coś z tymi tokenami specjalnego. Coś wyjątkowego, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Jeszcze było pytanie o POS. Było pytanie o POS Karola Tomy, więc pozwól, że szybko zerknę, o jaki POS pytał Karol Toma. Też nie widzę. Ja tylko mogę powiedzieć, to nie jest porada inwestycyjna. Przypomnę nasze hasło BCK. Bitcoin ciągle królem. Uważam, że to jest waluta, w którą na pewno każdy powinien choć trochę zainwestować, ale to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko mój pogląd. No zgadza się i KNF, Kanga najlepsza firma. Ostatnie pytanie, gdzie są trzymane tokeny z POS-a na Matico i ETHW? Może na to pytanie po prostu odpowiemy w kolejnym odcinku, żeby podtrzymać... Bo to nie jest takie proste, tak? Poza tym kończy się 4. kwadrans. Tak jest, ale Karol, odpowiemy też na to pytanie. Łukasz, dziękuję. To był najdłuższy kwadrans w historii Najdłuższy. Zobaczymy, jak statystyki będą wyglądały, ile osób wytrzymało do końca. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w sobotę na Kanga No Comment. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.